Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dziś tutaj odwiedzam kolegę Jacka Orszulika. Witam. Kolega Jacek Orszulik jest tegorocznym drugim wicemistrzem Polski w kategorii A i postanowiłem go odwiedzić, ponieważ mam go za miedzą. Mój oddział, czyli tak, oddział Jastrzębie-Zdrój, okręg Śląsk Południe. Więc w tym roku życiowy sukces kolegi Jacka. Kolega Jacek jest też prezesem naszego oddziału i wiceprezesem do spraw lotowych okręgu Śląsk Południe. Prezesem oddziału jest od dawna, bo nie umie się doliczyć od kiedy. 7. kadencja. No, to jest 28 lat, tak? No, coś koło tego. Dobrze, więc na początku, tak żebyś się widzom przedstawił, to powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z gołębiami, od kiedy hodujesz gołębie, bo widziałem tutaj dyplom Twojego lotnika z 77 roku, więc trochę to już trwa, więc jakbyś mógł na wstępie się tak trochę przedstawić o początkach swojej hodowli. Początek mojej, hodowli, kontaktu z gołębiami pocztowymi się zaczął w 72-3 roku, to miałem 9-10 lat. Tu sąsiad też już zaczął lotować, ja tak z nim, z bratem później, z tym, że brat tylko lotował 1 rok, później się ożenił i już poszedł, także ja od 73-4 roku zajmuję się sam gołąbkami już. Czyli ponad 50 lat. No, w tym roku można powiedzieć taki nieoficjalny jubileusz, w 74 roku zacząłem lecieć sam na siebie w oddziale Strumień na loty gołębi młodych. Czyli na 50 życiowy sukces. Tak, także to było tym. Później właśnie lotowałem z sąsiadem tu przez te lata szkolne. Od 80 roku już praktycznie nieprzerwanie lotuję. Także na siebie sukcesami mniejszymi, większymi, no teraz są większe sukcesy, no ale coś zawsze było. Pierwszy gołąb wiem, że miałem na oddział Strumień w 76 roku. Tak zwaną szpicę. Tak zwaną szpicę, bo właśnie te szpice i te gołębie asowe to jest to, co najważniejsze, o czym głównie chciałbym dzisiaj właśnie po tych gołębiach asowych porozmawiać, ale wspomniałeś, że największe sukcesy ostatnie lata jest to związane, rozumiem, ze zmianą gołębi też, tak? Znaczy to już zmiana gołębi, można powiedzieć, następowała, wiadomo, te lata 80., 90. to lotowało się na gołąbkach głównie tu naszych, nie było dostępu do gołębi tych zagranicznych, no było też inne lotowanie, bo tych lotów było mało, 10, 12 i także wystarczyło 20-30 gołąbków, 10 seria po naszemu, bo to tu zawsze było na modę 20 gołąbków i tak się lotowało na zwykły zegar. Koniec lat 90. już tu ci koledzy, którzy mieli, można powiedzieć, większe możliwości finansowe, zaczęli sprowadzać gołąbki, czy w połowie lat 90. za granicę, no a później już lata 2000, no to już się zaczęło też, można powiedzieć, na większą, jakby to powiedzieć, większa ilość gołębi się sprowadzało za granicę. Były granice otwarte już i napływało to. No. Także jakby tu wspominając jeszcze trochę tych lat historii, bo tak wszyscy się wydaje, że dzisiaj to młodzi mają ciężko i nie mają kasy i nie mają jak zacząć, to na początku nie dość, że tych gołąbków hodowcy mieli mało do lotowania, czyli utrzymywali ile się dało, nie było zegarów, łączyli się po 2-3, żeby lotować. Jak miał tą pasję, to chciał lotować i tak jakby cieszyło ludzi to, że wracają, że się mogą spotkać, prawda? Oczywiście. Nie było tak, że od razu kasę wszyscy mieli. Nie, kasy to znaczy wtedy można powiedzieć tak, no karm nie było, wszystko się to wiązało z tym, praktycznie w każdym domu było jakieś tam mini gospodarstwo, że ta pszenica, te podstawowe te były, kukurydzę
to, co się siało, czy gdzieś coś, no i później na targ, pamiętam, do Wodzisławia, gdzieś tam słonecznik, o mieszankach to jeszcze nikt nie myślał, tak się to mieszało, tak się lotowało, z tym, że tak robili wszyscy. Tak robili wszyscy. Wiem, że kolega jak kiedyś do nas przyjechał i pierwszy zaczął wdowieństwo, które tu zaczerpnął właśnie z okręgu Śląsk Południe, było nawet dla nas dziwne, jak on powiedział, że wdowce, w ogóle mało kto wtedy o wdowcach słyszał, ale że on wdowce karmi, w ogóle nie daje gołębiom pszenicy, gdzie dla większość pszenica była podstawowym ziarnem do karmienia, a pamiętam, on do nas na odwiedziny przyjechał i mówi, że jego gołębie pszenicy w ogóle nie jedzą, tylko jakąś mieszankę, która ma 20 parę składników. I to też była przewaga tych pierwszych hodowców. Kto miał dostęp jeszcze zagranicy już w tych latach 90., 80. mniej, no to już te suplementy przywozili. Tu jeszcze nie było tych sklepów, no praktycznie nie było nic, nie? Kto tam miał jakieś, czy rodziny, bo tu z tych rejonów w latach 90., koniec lat 80. dużo ludzi wyjechało do Niemiec, także później się już to sprowadzało, nie? Bo sklepy nie wiem kiedy pierwsze powstały, te nasze takie typowe, ale to już też chyba... W gazetce hodowcy był reklamowany najbardziej w Kuźninie Borowskiej i chyba Opole, to były dwa, które były tam pierwsze. Od co istnieją w sumie do dnia dzisiejszego. Ja bym chciał tutaj jesteś drugim wicemistrzem kategorii A. Powiedz tak, spodziewałeś się tego wyniku przed sezonem? W ogóle, że jest szansa na taki wynik? Bo u nas na Śląsku dopiero od paru lat się to zmienia. To są pierwsze sukcesy na arenie narodowej, można powiedzieć, bo do tej pory, jak to wszyscy mówią, na okręgu Śląsk Południe wszyscy lotowali bardziej we własnym kotle, bardziej się ścigali tutaj na wspólnych listach, co zresztą jest takie mocno prestiżowe tutaj i mało kto, praktycznie to są pojedyncze teraz nazwiska, które się w dziesiątce Polski ostatnie 2-3 lata, no ja byłem 5, teraz ty masz w gołębiach starych, to jest w ogóle pierwszy sukces na podium. I powiedz tak, no jak przy wkładaniu hodowcy w ogóle zaopatrują się na to, że będziesz wysoko w Polsce, u nas nawet w to bardzo nikt nie wierzył, prawda tak? Znaczy słuchaj, prawda, no jakby mi ktoś powiedział w zeszłym roku, bo w zeszłym roku już też miałem dość, można powiedzieć, udany sezon, bo zszedłem w kategorii A, to co się jeszcze nie zdarzyło u nas w okręgu, poniżej bodajże 90. Poniżej 190 coś, tak? 90 ile? To są 3 dyplomy z mistrzostw Polski w kategorii A, widzisz 20, 23 i 22 rok. Nie? Tak, no to jest, to, że zdobyłeś wynik, to nie jest zupełnie przypadkiem, bo te wyniki w kategorii A, co my tu wiemy, wszyscy wiedzą, że u Ciebie są sprinterskie gołębie i w kategorii A uzyskiwałeś świetne wyniki, a przede wszystkim to na listach czołowe konkursy, bo myśmy bardziej patrzyli na te czołowe konkursy tych czołowych lotników, tutaj nawet czołowych asów, bo powiem tak, że miałeś też gołębie, które miały jedynki na okręg, co przy dużej udziale puli, my mamy loty okręgowe, kilka oddziałów i to nawet dla lotach sprinterskich i mieć pierwszego gołębia na 20 000 gołębi w okręgu, czy pierwszego z 300, czy pierwszego z 8 000, to u nas jest na pewno wielki sukces. Jak to mówimy, ta szpica się liczy, nie? A ty miałeś szpicę na okręg, prawda? Tak, znaczy przez ostatnie lata miałem, w tym roku miałem, to była 4. raz szpica na okręg z lotu Świnoujście. No u nas to jest taki teren, my mamy tu można powiedzieć ostatnie gołębniki, jeżeli loty są normalne, nie przewiane czy tam coś, bo lotujemy teraz Świnoujście, biegano w te loty wspólny start w okręgu, no to naprawdę jest, różnica jest tych 20 ileś kilometrów, czy nawet około 30 z tych pierwszych gołębników, to ten gołąb się musi naprawdę postarać mocno, żeby wyprzedzić tą całą, te pierwsze gołębniki, jeżeli one lecą normalnie z kierunku. A właśnie to jest to, co się hodowcom wydaje, właśnie o pierwsze konkursy w okręgu, to większość śmietanki zbierają pierwsze gołębniki, prawda? No to jest prawda, jeżeli ktoś się interesuje u nas, zwłaszcza w okręgu są listy okręgowe, no wiadomo, że tamte pierwsze na tych, jeżeli są, tak jak mówię, gołębie lecą normalnie z kierunku, nie przewiane gdzieś tam z prawa, z lewa, także to jest, no tak to musi być, no u nas my posyłamy na te bieganowe, przykładowo 300, do nas 370,
około 20-18 tysięcy gołębi. To już jest masa, można powiedzieć. Nie? Tak, tak. No także mnie się tam udało na tych bieganowach Cebinki przedtem 2 razy mieć pierwszy konkurs przy takiej szybkości 1400, 1200, no to jest taki, można powiedzieć, normalny lot. Nie? No i 2 razy ze Świnoujścia, no jeden gołąbek tu co jest na zdjęciu, ten miał w ciągu 2 lat, 2 sezonów miał 2 razy pierwszy konkurs właśnie z Cebinki na 20 850 gołębi, bo widzę dokładnie, tak, 368. I drugi ze Świnoujścia 8280. Pierwszy. Tak. Ze Świnoujścia 529 km. To też nie tylko kategoria A, o czym zresztą powiem, a czy może teraz w tym momencie powiem. W tym roku miałeś pierwszy konkurs na 528 km, czyli miałeś w okręgu, mówię, pierwszy konkurs 500. Żeby nie myśleć, że tylko kategoria A, to miałeś 8. konkurs z 750 km w okręgu. Też się zdarzyło. I 4. konkurs z 528 km, czyli z kolejnej 500, czyli jakby najwyższe lokaty w tym roku mistrza w kategorii A były gołębi indywidualnych 500, 700, 500. W 2023 miałeś też 8. gołębia na okręg z 500 i 8, 9 z 360, co jest trudne. No a w 22 no to chyba ten gołąb pierwszy był. No a wcześniej też miałeś, jak to mówię, te czołowe konkursy się powtarzały. W 20 roku akurat były 2 gołąbki, 2 razy z Cebinki pod rząd, to już wtedy można powiedzieć, bo też był wtedy wynik bodajże w kategorii A, to było 100 ileś jeszcze, ale to wtedy dawało 22 miejsce bodajże, 22, tak. W Polsce. W Polsce. To było 100 ileś tam, 160 chyba. Kowicem. No. Także to trzeba podkreślić, że to są gołębie, co wygrały te loty okręgowe, to są gołębie asy, które na zachodzie się promuje. Po nich są najcenniejsze młode, bo jak gołąb wygra lot tam nie oddziałowy, ale w tym wypadku rejonowy, regionowy, to na zachodzie to są te najbardziej promowane asy, które tak naprawdę podchodzą zaraz na gołębnik rozpłodowy. No, u mnie akurat tak się nie dzieje, bo jeszcze tymi gołąbkami, które tu są na zdjęciach z 18 roku, które właśnie i ten gołąbek był w 20 roku w kategorii A w drużynie, no one do tego roku jeszcze były lotowane z sukcesami, bo ten zrobił bodajże 10 razy w koszu 9 nagród, ten ma 7 na 7 krótkich lotów, także i no jeszcze lecą. Kolegom jedni się dziwią, że jak tak można długo lotować gołębkami. No miałem to właśnie z tego 18 roku, przez te od 20 roku bodajże tych gołąbków 6 czy 7 do tego roku były wszystkie lotowane i one leciały. Znaczy tak, jeżeli można już ten temat rozwinąć, lotować, zwłaszcza na krótkim dystansie, no to te pewne gołąbki, które mają predyspozycję, trzeba ich po prostu nimi grać, nie jak się to mówi. Dokładnie, bo można powiedzieć, że ty jesteś graczem, ale tu podkreślę, ty lotowałeś paroma emerytami, miał na spisie kolega Jacek, może powiemy tak, lotujesz około 60 gołębiami, tak. Samczykami, klasyczne samczyków i w tych 60 paru gołąbkach miałeś 7 czy 8 gołębi w tym sezonie lotowym z 2018 roku na spisie w drużynie. I to były 2018 rocznik, 6-latki, które były przez Ciebie używane też do sprintu, nie? Tak, znaczy to są gołębie wszystko głównie lotowane w kategorii A i oszczędzane na jakichś tam niepewnych 500-kach, które po prostu, no, nimi trzeba grać, bo jeżeli gołąbek leci dobrze te pierwsze loty, czy bardzo dobrze, a później są 500-ki, tak się to robi niestety, bo trzeba jakiś ten plan lotów, po prostu te loty ustawić, jeżeli on się przesili na 500, bo te 500-ki są różne, z reguły teraz sami wiecie, że głównie jest co nam doskwiera, no upał.
Tak. na tych lotach. Pogoda się zmienia To się zmienia. Jeżeli on się po prostu troszkę przyleci po konkursie, zmęczy się, po prostu on się zniechęca, następny lot już jest, można powiedzieć, do niego w kategorii A. On może przylecieć, zrobić konkurs, ale nie siada czołowo. Tak, to właśnie kolega Jacek gra tymi gołębiami, ty te najszybsze lotniki oszczędzasz na lotach dłuższych, jakby one zostają w domu, sobie te sprintery wyłapujesz i te sprintery są przeznaczane od razu na kategorię A. Właśnie tutaj ten wynik kategorii A to można podkreślić, co nie jeden nie zauważy, bo kto tam listy śledzi, ale ja to wiem, to jest osiągnięte gołębiami asami. Powiem dlaczego. Mistrzowie Polski, którzy byli nagradzani w Mistrzostwach Polski, to oni mają tak przygotowane gołębie, że biją po 30-40 pierwszych na oddział i w tego wybierają koeficjent. Ty, może to zabrzmi źle, biłeś normalnie. Te gołębie były po czołówce, ale to nie jest tak, że masz same pierwsze gołębie. Między twoimi gołębiami mają koledzy też z oddziału gołębie tak samo na szpicy. Tyle, że u ciebie było ich troszkę więcej i siadały te asy. Znaczy, powiem tak, że u nas to zresztą sam wiesz, bo listy śledzisz, czy listy są do wglądu, no ja miałem te najlepsze loty, nie wiem, czy tam miałem na pierwszej stronie, pierwsza strona u nas to jest te 55 gołębi, no to tam 10, nie wiem, czy tam było kiedy 15 na tej pierwszej stronie. Dokładnie, a ci co w Mistrzostwach Polski byli wysoko, jak na te listy się popatrzyło, to oni mieli po 15 pierwszych i potem z tego wybierają koeficjent nawet. Także oni jakby dominowali i metodą i tak dalej. Tu konkurencja ci nie pozwalała bić po 15 pierwszych, tylko że parę tych asów musiało powtórzyć i zrobić ten wynik, więc tym bardziej podkreślam, że można powiedzieć, że u ciebie to robią lotniki, gołębie asy, które sobie szanujesz, wyhodowujesz, które starasz się nie zgubić na lotach i jak masz jakieś rodzynki, które potrafią wygrywać na sprincie, to ty je sobie oszczędzasz. Tak. Masz gołębie, które w życiu nie były na 500, czy gołębie z 18 roku, no które... powiedz, 18 rocznik gołębie, 2-3 latki, a one u ciebie nie idą na 500. No, nie, one od samego początku po prostu, to znaczy tak, ja prowadzę dokumentację tak zwaną lotowo-hodowlaną od 78 roku. Także jak jeszcze kiedyś lotowałem, to pisałem wszystko jeszcze z gniazda. Na wdowce lotuję od 92 roku, bodajże już nieprzerwanie. To zawsze sobie wszystko opisałem, czy dane gołębie, czy po danych gołębiach gołębie lecą te krótkie loty dobrze, z jakich pozycji siadają, bo wiadomo, jak się to mówi, że jedne gołębie są tylko na pogodę, lubią lecieć z wiatrem, tylko musi być pogoda, jak już jest coś złego się dzieje w pogodzie, no to one się zachowują różnie, łącznie z tym, że nie przylatują. Także to jest wszystko, można powiedzieć, w głowie, że część już się teraz pamięta o tym, że dany gołąb na dany lot, tak samo jedne gołąbki, te sprinterskie, nie lubią już temperatur przykładowo takich koło 30 czy przeszło 30 stopni, nawet na krótkim locie, nie? Że on potrafi przylecieć po południu. Że tu jest ewidentnie po prostu można zobaczyć wszystko rozpisane, zaplanowane, w zeszycie prowadzone. To jest dużo pracy, dużo systematyczności, żeby mieć to wszystko skatalogowane, znać swoje gołębie, które w jakich pogodach startują. Bo powiem tak, bo te wyniki do końca przedstawimy. W tym roku drugi wicemistrz Polski w kategorii A, ale jednocześnie jesteś mistrzem okręgu w kategorii A, mistrzem okręgu w kategorii B, a na przykład w zeszłym roku byłeś mistrzem okręgu w kategorii C, o ile pamiętam, na pewno tak, w oddziale A i C. A i C, więc to sukcesy są też na innych szczeblach, na innych kategoriach, więc te gołąbki super ci lecą na kategorię A, ale te pozostałe, które wkładasz, to wygrywają loty 500 km, czy nawet z tych lotów 700, co prawda łatwiejszych, bo te bardziej tak. To trzeba podkreślić, że jak 700 są łatwiejsze, to też te twoje gołębie potrafią wygrać.
To możesz powiedzieć właśnie o jakich rasach, jakie te rasy sprinterskie masz tych gołębi, które najlepiej ci się w tym sprincie sprawdzają? To jest tak, no teraz od kilku lat lecą gołąbki głównie dobrze, tam jest, można powiedzieć tak, z Ludo Classens, bo to też muszę powiedzieć, że tam mam dwa gołąbki od Pitnera, Arka, z tego jego fellow, tam mam wnuczkę i wnuka, no i to z tych gołąbków, wiadomo nie wszystkie, bo to one są, te gołąbki są z 18 roku, a pierwsze młode, które po nich leciały i do tej pory są po 3 samczyki przez te wszystkie lata uhodowane, które lecą, no to jest 22, 21 nawet. To są po nich gołąbki, które lecą w tej chwili, to są 3-letnie gołąbki, 2-letnie gołąbki. Czyli tutaj trzeba podkreślić, że ty też gołębie, jak to mówisz, nie z każdych, jak gołąb wydał super asy, to można go nazwać mianem gołębia rozpłodowego, ale to nie znaczy, że on wydaje 6 młodych w roku i ma 6 asów. Trzeba je wyselekcjonować i z tych 6 jest 1 czy 2, nawet na 1 rok czy na 2 lata te wybitne, które trzeba wyłuskać i wyselekcjonować, że te pozostałe niestety muszą z hodowli odejść, tak? Tak, znaczy one muszą odejść, one można powiedzieć same odchodzą. To jest tak, no ja lotuję tylko z samcami i z tego względu, że znaczy to wygląda w ten sposób, że na ten 2-3 lęgi, znaczy nie mam warunków do tego, żeby takiego gołębia zamknąć osobno i ciągnąć tylko z niego jajka, przekładać samicę i mieć mamki i tak. Także ja nie mam takich warunków, gołębi mam jeden normalny taki rozpłodowy na tam 20 ileś tych i po prostu nie chce mi się tego z tymi samicami mu tam przekładać ten, także ja jestem w stanie do lotu uciągnąć takiego gołąbka, paruję to w lutym 3 pary młodych i bywa tak, że na te 3 pary młodych wiadomo coś się zniszczy, czy jajek, czy coś jest czystego, że z tych 3 lęgów wychodzi w sumie jeden samczyk. Nie? Tam są 2-3 samiczki, on jest lotowany, one też na młode, wiadomo, samiczki mnie nie interesują do lotu, no to ten samczyk jest. Jeżeli on obleci loty młodych, to jest tak samo lotowany jako roczny musi przelecieć tych 7 lotów krótkich, minimum, jeżeli tam są dobre warunki i wiem, że ten gołąb może sobie dać radę na 500, no to też jest posyłany, no i jak obstoi do roku, no to są nadzieje i leci jeszcze, właśnie już coś musi pokazać. Jak jest zrobiona selekcja gołębi młodych? Znaczy młody to się sugeruje tym, że po prostu no on musi, znaczy ja ostatnie lata można powiedzieć słabe z tym, że nie przywiązuję na loty młodych wagi. Do tego one mają przylatywać, czy tam pół godziny jak jest lot szybki mają być w domu, czy tam godzina jak jest lot takie bardziej oporowe. Czyli spóźnialskie są naznaczone. Tak, spóźnialskie takie gołąbki uważam, które przylatują po południu i notorycznie no to niestety są usuwane. A roczne? Jaka jest kryterium selekcji? A roczne? No roczne też, no roczny to musi już coś po prostu dać siebie, tak, czy tam siąść czołowo, jeżeli się mu uda raz, 2, no musi mieć te połowę tych nagród już zrobione, te 7-8 razy w koszu, no musi widać, że po prostu chce lecieć i chce siadać dobrze, właśnie baza 1 na 5 minimum i no i później się mu trzeba dać dalej. Czyli roczniaki muszą mieć wkłada, że jest oszczędnie na wszystkie loty krótkie. Tam jak są nawet ciężejsze warunki na locie krótkim, to idą. To musi lecieć, ale loty 500 wybierasz, jeśli są dobre, to wkładasz, jest dobrze jeśli nie, to nie. No i to się go uda te 7, może maks 8 razy włożyć, może nawet niekoniecznie. I jak... Znaczy mi się wydaje, że to jest dość do gołąbka, bo wiadomo, tam mamy te 4 loty, 300, tam 60, 70, to już też jest... A 500 to wiadomo, jak wyjdzie ciężka, te roczne gołębie tam zawsze mają, bo to co się słyszy, czy ja też tak miałem, że dużo gołębi ginie na tych 500-kach, głównie rocznych samcy, także no
Trzeba po prostu te gołębie jedne, czy z takich już linii... Oszczędzasz je, a na koniec potem je rozliczasz po sezonie, że te, które mają 1-2 czołowe konkursy i gdzieś połowę konkursów, to te gołębie po prostu mogą zostać. Także z rocznych tam mały już jest odpad, z młodych też trzeba tego więcej, bo wiadomo, ja tylko mam miejsca na przykładowo 56 par. Nie? I już teraz przez te 2 ostatnie sezony było tak, że 10 samczyków młodych jako roczne były, jako tylko na siodełka, w tych gołębnikach wdowcy i były luźne. No jakby się któryś stary zgubił, no to one sobie już też tam to po prostu zajmują, czy ja im tam pomagam, także, ale praktycznie większość leci ten sezon na siodełko, one też robią konkursy, jeżeli roczny tam jest, nie był parowany jako młody, także jemu to jest obojętnie. No, bo one, domyślam się, że nie za bardzo wiele ich zajmuje miejsca, bo wiem po prostu, że nie tracisz dużo gołębi, że na pierwszych lotach jak się zdarzy 1-2, nawet na tych 500-ach, więc nie mają co zajmować, bo po prostu u Ciebie praktycznie straty gołębi są bardzo małe. Po sezonie tam już też się robi coś, selekcji tych starych, znaczy nie czekam do jesieni. To co wiem, że jedni tamten, ile ich zostanie, po prostu te co się nie nadają, zaraz po sezonie są odsuwane i te roczne się paruje, także one już sobie wychowują na jesień młode i już siedzą w tym, także z nimi można powiedzieć nie ma problemów. No, bo to jak wiem, jak koszujesz gołębie, jak przychodzą loty 500 km ma być cięższe, no to u nas w systemie mistrzowskim jest ta seria 10 konkursów, no to koszujesz tylko tą serię, wybierasz te gołąbki, które na dany lot według Ciebie się nadają, jak są ciężejsze te loty. Jak jest łatwiejsza 500, to też nie koszujesz wszystkich, tylko tam pewną grupę, z połowę stada, z 30 sztuk, to tych parę rocznych, że tak powiem... No, parę rocznych, zwłaszcza takich, co tam mają jakąś małą ilość konkursów, czy tam tym, po prostu daje się im wykazać, żeby... Na 500, a te najwybitniejsze, najszybsze to w ogóle nie idą na 500. Nie. Większość z tych szybkich gołębi, z tych bardzo szybkich, teraz jak jest w drużynie nawet te 2-letnie gołąbki, to jeszcze 500 nie widziały w tym roku. Czyli gdyby za rocznego nie były na 500 i za 2-latka też jeszcze nie były na 500. Tak, nie były, no bo one bardzo dobrze leciały właśnie z tej drużyny tego gołębie, plus jeszcze tam kilka tych, które się nie załapały, a też tam miały przeszło 10 koeficjent, które się już nie załapały do drużyny w kategorii A, no to one też nie widziały jeszcze 500. Też nie widział, a jak one potem reagują, jak takie gołębie potem jako 3-latki wrzucasz na 500, czy się mocno nad tym zastanawiasz? Jeżeli jest ten lot się zapowiada taki normalny, no to reagują normalnie, większość ich nawet robi, nie? Bo tu jest przykład, mogę powiedzieć, tego samczyka, półbrata od tego samczyka, on w tym roku jako 3-letni był, siadał czołowo z tych krótkich lotów, w zeszłym roku miał, inaczej tak powiem, jako roczny, jako młody nie miał nic, jako roczny miał 7/7, jako 2-letni miał 7/7 krótkich lotów, praktycznie wszystkie loty i w tym roku leciał też od początku dobrze, nie był na tej pierwszej 500 naszej. Ten czarny poniedziałek, co był w Polsce, to nie był, ale z drugiej 500 już szybszej siadł jako pierwszy na okręg właśnie, też na 8. To była jego, rozumiem, pierwsza 500 w życiu? Tak, pierwsza 500 w życiu, tak. Pierwsza 500 w życiu i siadł pierwszy na okręg. Siadł pierwszy na okręg, bo ona była stosunkowo, można powiedzieć, łatwa. Później znowu też już usiadł dobrze na tym bieganowie ostatnim, także no, wszystkie ma loty krótkie i 2 500, na które był, też ma konkurs. Tą jedną ostatnią tam mam taką bardzo słabą, no ale 1/4, ale tych 7 plus ten 8 ma mocne, no w kategorii D ma koeficjent 53, w kategorii A też ma koeficjent 53. Nie? A jak sobie radzisz, bo te gołębie u Ciebie pauzują w domu, jak sobie z tym radzisz, bo Ty część gołębi koszujesz, część gołębi jest w domu.
jak to jest przygotowywane, jak one są karmione, jeśli nie idą na loty, czy idą na loty. Osobno je karmisz, czy po prostu wszystkie jednakowo? Nie. Znaczy ja nie mam, można powiedzieć, nigdy nie karmiłem osobno gołąbków w celach tych wdowcy, także to jest do wspólnego karmika i one na wszystkie loty są znaczy karmy mają tą samą. Także mocna karma, jeżeli jest te loty już dłuższe, czy 500, jak jest tam upał, to już od środy jest mocna karma. Tak samo na 700, bo też tam kładę różną ilość gołębi, ale też i one do piątku. Czyli całe stado jest przygotowane, nawet jak na 700 kładziesz kilka gołębi, to i tak całe stado je to samo. Całe stado do piątku czy do soboty rana je to samo. Wiadomo, te 700 to tam jest 2 dni szybciej, a te gołąbki, które zostają w domu w sobotę jeszcze jedzą, przykładowo jak jest 500, bo my rano wkładamy, to jedzą jeszcze tą energetyczną, a już 2 następne posiłki w sobotę po południu, w niedzielę rano dostają, ja lecę na karmach MDM-u od 3 sezonów, praktycznie 100% i dostają taką karmę DRO oczyszczającą. Także żeby z nich to energia zeszła. Ta moc zeszła i naprawdę nie ma żadnych problemów, żeby one później już po południu w niedzielę dostają karmę, to co te gąbki, co przylatują z lotów i od poniedziałku znowu praktycznie to samo. Cały cykl się zaczyna. Nic im to nie szkodzi. Bo teraz jeszcze chciałbym wrócić, znaczy tobie te pierwsze konkursy z 300 i 500 robią tak naprawdę te same ptaki, tak? Bo wróćmy tu, bo wspomnieliśmy, z czego się wywodzą twoje gołąbki, wspomniałeś o gołąbkach Ludoclasensa, ale to nie jest chyba wszystko, bo tam ta jedna linia i wróćmy do tego tematu, z czego właśnie się jeszcze te twoje gołąbki wywodzą, nie? Znaczy to jest tak, to jest tam linia, to jest część, jak się tam jest jeszcze kilka takich rozpłodowców u mnie byłych lotników, które też są właśnie z Ludoclasens, część z Ferwortów. Kiedyś tu miałem taką, kupiłem w 2010 roku bodajże, jak te gołąbki zaczął sprowadzać ksiądz Kostosz od Putmana, taki mocny imbret. To był piękna samica z linii Fineke, taki mocny imbret. Miała tylko tą wadę, że w ciągu 3 lat zniosła bodajże 7 par jajek. Aha, czyli niewiele. Bardzo niewiele. Zaczynała w maju jeść i tak po prostu 2 lęgi. Znaczy to jest problem imbredów, co nie wszyscy zdają sobie sprawę, że te imbredy mają z obnażaniem problem. Głównie samice. Samice są bardzo, że u mnie przynajmniej tak to było, ileś tam tych imbredów samic miałem, że one po prostu 2-3 sezony i kończyły, także kończyły nieść jajka i koniec. Także to jeszcze właśnie z tej linii tam, z tych Ferwortów, później też jeszcze doniosłem tam Ferworty, teraz jest część tych gołąbki z Leo Hermans od kilku lat, co się u mnie sprawdzają, jest też tam taki, też go muszę wymienić, ja już mówię, bo od Kusia, taki rozpłodowiec, ale to jest wnuk od Bindacza, z tego 0,43. Tych gołąbków też mam kilka tam wnuków, prawnuków właśnie z tego 0,43. To są też szybkie gołębie i one też siadają, lubią dobrze siadać właśnie na 500. Nie? Też i czy jest ciepło, także to jest druga linia taka, i tutaj Ferworty, trzecia linia. I później też się dokłada zawsze, też mam tą manię, że co roku coś się tam kupi, czy gdzieś coś, także dołożyć, nie za dużo, bo jak tak słyszę po hodowcach, że gdzieś tam jadą, kupują 20-30 młodych za ileś tam pieniędzy, a po 2 latach nie wiedzą, co z nimi zrobić, bo nic z tego nie leci. Nie? Także to trzeba, koledzy, oszczędnie kupić sobie z danej linii, czy od danej hodowcy 2-3, z 2 lata to sobie parować ze swoimi gołąbkami. Jak po 2 latach nie poleci nic, to na pewno jest mniejszy problem wydać te 3 gołębie niż 20 czy 30, z których też jest mało. Nie? Także
No i to są podstawowe linie właśnie tam od tego kusia, ten samczyk, z tym, że to jest właśnie z pindaczy, coś tam gołąbku mam z reperów, już takie dalsze gołębie, bo inaczej powiem, no mnie nie stać na to, żeby, czy nie było stać kupować gołębie tam za 1000 euro, czy tam ileś. Także taką powiedzmy, te gołąbki, które zakupiłeś, no wiadomo, coś tam kosztowały, ale przyzwoite pieniądze, na pewno dużą część hodowców na taki wydatek stać, co ty wydawałeś na gołębie, bo to nie były jakieś gołębie z najwyższej półki za 1000 euro, które tam są najsłynniejsze. Znaczy, ja doszedłem do wniosku właśnie od lata 2011-2012, tam kupowałem, tam przeszło 1000 zł, wiadomo, że dawałem za gołąbki, wtedy to było, można powiedzieć, według teraz, bo teraz też te gołąbki... To przelicznik byłby inny tak, troszkę. Oczywiście, to jest tym, to było trochę kasy, ale później doszedłem do wniosku, że czy teraz nawet, że tam mogę za gołąbka dać te 1000 zł, czy tam 1000 ileś, ale nie więcej. Uważam, że czy się ktoś obrazi, czy nie, że te gołąbki z górnej półki, czy mają mocne rodowody, czy bardzo mocne, jak są teraz te linie modne, po prostu za ileś tam tysięcy, no jak to widać po tych listach, czy po tych hodowcach, no też ich nie widać na tych listach, na czołowych konkursach. Wiadomo, że z tych jednych hodowli jest masę tych gołębi sprzedawanych, gdzieś się tam pokaże jakiś lotnik, jakiś gołąb, ale na tą masę młodych hodowanych z tych, że to jest też mały procent, praktycznie mniejszy procent niż tych gołąbków kupywanych za tam mniejsze pieniążki i coś tam leci, w ten sposób. A powiedz, na te loty 500, bo miałeś też jedynkę, czy czołowy konkurs 700, może nie jedynkę chyba w oddziale, to jakie gołębie ci te 500, 700, na co? Znaczy teraz tu powiem tak, na czym bazujesz lub planujesz zabazować? Znaczy bazować, no to są... Czy dalej się chcesz skupiać na kategorii A tam co się uda? Znaczy nie, no to są tam gołąbki, które akurat te ostatnie 2 lata, większość tych konkursów pierwszych robię, czy po 2-3 w sezonie właśnie na 500 mam 2 pierwsze konkursy. W zeszłym roku też tak bodajże było, też chyba 1 albo 2 konkursy na 3 500, no i to są też te same gołębie, aczkolwiek też tam mam takiego gołąbka, który mi dał w sumie trzech synów przez ten czas i wszystkie syny mają i u mnie i na innych hodowlach pierwsze konkursy z 500, czy jest roczny, czy jest 2-letni, czy jest 3-letni, także no a co będzie dalej, to zobaczymy. A część tych gołąbów właśnie tych samych, tych z tej drużyny, no też to robią. Nie? To ten 4192 z czego się wywodzi? Bo to w sumie ma 2 pierwsze konkursy na okręg, no to gołąb asowy. Znaczy to jest gołąbek, który od 18 roku do tego roku bodajże był koło 60, bo to tam mam zapisane. 60 razy w koszu, ma 53 nagrody na bazie 1:5 i 2020 bodajże 1 albo 2, na pewno 20 był w drużynie, 22 też i to jest właśnie Fairport i Kuś, Bindacz i też bodajże Bitner, nie? Z tego. Taka krzyżówka. Taka krzyżówka. Typowo gołąbek do 500. Wszystko robi, praktycznie wszystko. No 700 już się niestety był kilka razy nawet na łatwych. Przylatuje po konkursie, nie chciał lecieć. Nie? Ale był zakoszowany. Był zakoszowany jeszcze w tym roku, w zeszłym roku był. Także przylatuje po konkursie, no niestety u mnie tam te Fairporty, czy te właśnie te Leo Hermans na te 700, a nie mówiąc o jakichś takich oporowych, trudnych, które teraz też żeśmy mieli, żeby one chciały lecieć. Nie?
To także, tak jak żeśmy zrozumieli, te gołębie nowe, sprowadzone, zaleca skrzyżować swoimi własnymi, żeby coś z tego najszybciej osiągnąć. Także jakby 2 kupione gołębie to bez sensu, tylko coś nowego, jak już masz jakąś bazę, to byś tak jakby zalecał krzyżowanie ze swoimi i w ten... Znaczy, bo to jest w sumie czy najprościej, jeżeli jakaś tam linia jest, czy te rozpłodowce są po prostu... No trzeba to z tym parować, z tymi swoimi niby, no i czekać, nie? Tak jak mówię, dokupuję z tym, że głównie teraz dokupuję gołąbki, też jeszcze z tego częściowo, wiadomo, z linii tej Leo Hermans i paruję to z tymi, także, a co będzie, zobaczymy. No jest tam, można powiedzieć, teraz tych rocznych gołąbków będzie około 20 samczyków, prawda jest taka, no, praktycznie każdy ma słabe gołębie, część słabych. Nie? Kto ma więcej tych dobrych, no to, czy bardzo dobrych, to leci. No u mnie też co roku praktycznie 50%, 40%, może u mnie mniej, tych gołąbków odpada. Nie? To jest wymiana. To są tak, które po prostu muszą odejść, czy się gubią na lotach, wiadomo, też się gubi, czy jest łatwy sezon, czy ten, bo też są różne loty, te gołąbki dobre też potrafią częściowo nie przylatywać. I znowu też z tych młodych do 2 lat, jak zostaje 40%, to jest, można powiedzieć, wynik bardzo dobry. A z tych właśnie 40%, jak jest 5, kilka procent czy kilka sztuk tych bardzo dobrych, to już jest też naprawdę sukces. Nie? Znaczy no, ten wynik, który w kategoriach tych 5-6 gołąbków, to można powiedzieć, że to są to gołębki asy. Te gołąbki, które ty już jako roczne widziałeś, że szpicują, dalej je szanowałeś, ponieważ szpicowały, dawałeś je dalej do kategorii A, żeby nimi zagrać, tak. Bo to można powiedzieć, że się gra. No i one znowu w tej kategorii A zrobiły robotę i stąd ten wynik, bo jest tych 6 gołąbków plus tam 4 czy 5 jeszcze z bardzo fajnym wynikiem, takim koło koeficjent 10. Jak wspominałeś, które jeszcze tam, 10, no ale też... co tam mogłem ewentualnie jeszcze zastąpić tego 6, czy były jeszcze z 2-3 rezerwowe, że tam ten koeficjent by był o 2 gorszy, 3 gorszy, bo jeszcze były kolejne do drużyny. No i to jest ta grupa asów. No i te 2-latki, jak zaś będą szpicować w kategorii A, to domyślam się, że może dalej ten gołąb 500 nie zobaczyć. No zobaczymy, bo kilka tam właśnie gołąbków tych 2-latków ma bardzo dobre wyjście do kategorii A i B do wystawy. Także jeżeli one polecą bardzo dobrze, to na pewno, a też mamy zaplanowane 2 500-ki pod rząd, także to na pewno na te 2 pierwsze 500-ki nie polecą, a co będzie, zobaczymy. Także będzie... Tak, żeby zamknąć kategorię A tymi gołębiami, żeby tak. po prostu one maksymalnie mogły zrobić A, no to potem ewentualnie jak 500-ka jest lepsza, to patrzeć na to... To ich można wsadzić. Na pewno nic im to nie szkodzi, że one nie idą, bo są różne wersje też, jak się słyszy od ludzi, jeżeli już, żeby ten temat zamknąć. No u mnie te gołąbki po prostu, które nie idą na 500-ki, jak mamy 5 lotów krótkich, tak w tym sezonie, przyszłym roku też tak mamy mieć, no to one siedzą w domu, później rano czy do południa one są też prowadzone w ten sposób, że są tak jakby szykowane na lot, później idą na 2-3 godziny do garażu i jak te gołąbki przylecą z 500-ki czy z 700-ki, one są wywożone na 10 km, jak te już są tam godzinę, 2 w domu, one są wywożone na 10 km, wypuszczane, no przylatują i też są do godziny z tymi samiczkami, także mają taką symulację lotu. Dokładnie. A jeszcze ty, bo wspominałeś, że miałeś gołębie z inbredów, a sam łączysz w krzyżówce, czy w pokrewieństwie właśnie na inbredzie? Ja się nie bawiłem do jakiegoś tam po prostu na pokrewieństwo, czy na linię. Większość tych gołębi, wszystko to jest parowane na krzyżówce. Dobre gołębie na dobre i szukasz tego... Dobre gołębie, czy po dobrych gołębiach znowu na gołębie dobre, albo które leciały, albo
które tam te samiczki są po dobrych gołębiach, czy z jakichś tam linii, bo teraz głównie dokupuję, bo część tych samczyków teraz już będzie wycofywanych, dokupuję jakieś tam samiczki, żeby właśnie do tych samczyków, no i... A ty właśnie do rozpłodu kupujesz głównie samiczki, ponieważ lotujesz Tak. samcami, Tak, to swoje samce przeznaczasz do rozpłodu, te asowe, że tak powiem, a do nich dokupujesz samiczki, żeby szukać nowych połączeń Tak, i też szukasz czegoś lepszego. no oczywiście, no trzeba szukać, nic można powiedzieć nie ma w jakiś tam sposób, tak mówię, tam z tych 4 rozpłodowców, 5 tych starszych, to przez te lata są po 2-3 gołąbki, które lecą, samczyki, a co będzie dalej, to zobaczymy, bo to jest w jednym roku, można powiedzieć, nic nie wyjdzie, czy wyjdzie jeden samczyk, zgubi się koło domu, czy na lotach, bo też tak bywa, także i w ten sposób się to dzieje. Ważne, żeby gołąbki były zdrowe, zwłaszcza na loty, także... O to też chciałem zapytać, jak przygotowujesz właśnie gołębie do lotów? Jakbyś mógł powiedzieć, Znaczy, od okresu spierzyły się, jak pierzysz, to wiadomo, muszą dostać dobrą karmę, po sezonie jeszcze odchowujesz młode, z tego jak wiem. Znaczy, to jest tak, u mnie wdowce wychowują młode po lotach, wychowują po parze młodych przed lotami. Także praktycznie wszystkie, oczywiście kto tam ma jednego młodego, to ma jednemu, ale normalnie wychowują młode. Jeżeli... Wychowują swoje młode w naturalny sposób. Tak. Przed lotami są, jak się to mówi, położone na drugie jajka. Od drugich jajek są tydzień przed pierwszym lotem konkursowym, czy tam ktoś jest z wywózka, czy jest próbny lot z kabiny. Po prostu jak przylatują, to są robione wdowce, tydzień przed. Czyli na pierwszy lot już są wdowce. Na pierwszy lot już są wdowce i do tego... Ale czyli dopuszczasz do drugich jajek? Normalnie do drugich jajek jedne gołąbki nawet siedzą na jajkach tam więcej niż 10 dni, bo wiadomo, jedne później idę na drugi ląd szybciej, jedne mają młode czy nawet roczne, no to po 2 to troszkę później, ale nawet jedne siedzą na 15 dni na jajkach, też im to można powiedzieć nie szkodzi. One są w ten sposób robione, że mają sztuczne jajka i są zabierane i od pierwszego lotu są wdowce. Z tym, że są wdowce, nie pokazuje samic na pierwszych 7-8 lotach. Tak już robię od 20 roku, tak jak się zaczęły te sukcesy w tej kategorii A, że pierwszych 7 lotów jak to wyjdzie, że nie pokazuje samic, później 7 czy 8 lot, jak jest lot krótki, jak mamy te 300 km, to mają pokazywane samice i do końca pokazuje samice. Także do końca lotu, żeby tych gołąbków po prostu nie robić w konia, jak się to mówi. Nie? Już nie zmieniasz. Tak, a po lotach, jeżeli już ten temat po lotach chowią młode, mocna karma z worka karma, cały czas z pierzeniowych tam ileś rodzajów karmy do połowy grudnia, także bez ograniczeń dostają. Teraz wiadomo, już się przechodzi na karmę tą zimową też bez ograniczeń, ile zjedzą. Akurat te zimy mamy takie łaskawe. Wiadomo, że część tych gołąbków jest przypasionych, jak się to mówi, część jest normalnych, tych samcy, no ale nie robię z nimi jakichś tam kuracji czy nie? No. To jakieś tajne metody motywacji, żeby szybciej wracały, żeby szpice zdobyły? Specjalna motywacja? Kiedyś, to jest tak mówię, no kiedyś też w latach tych od 2010 i w 2015 tam miałem wynik w oddziale, zrobiłem pierwszy raz mistrza też tam w kategorii A w okręgu. Wiadomo, że te wyniki nie szły w świat, bo to było słabe u nas, znaczy w Polskę, ale zawsze w tej kategorii A byłem tym, wywoziłem gołąbki, pokazywałem samice, wywoziłem gołąbki 4-5 razy w tygodniu, z tym, że to co zauważyłem przez te lata, że mimo wszystko po tym sezonie właśnie 20, że one po prostu na koniec już słabły.
Nie? One miały tak jakby po 4 lotach miały tak jakby 8 lotów, bo miałem w tygodniu były wywożone i miały pokazywane samice i przed lotem i tym, że one po prostu, no tak się to mówiło, że po 8 lotach wdowiec już jest, można powiedzieć, traci motywację. Nie? A właśnie tu bym chciał podkreślić, że po prostu ty zabazowałeś na tych gołębiach asach, że te gołębie po prostu umią zwyciężać i nie są, tak powiem przesadnie, wytrenowane, wywożone codziennie na tej kategorii A, żeby uderzyć, tylko po prostu dochowałeś się gołębi faktycznie sprinterskich, które potrafią uderzyć i one nie trzeba specjalnie więcej z nimi nad podziw pracować. W kwietniu u mnie, jeżeli jest ten, bo to co się słyszy z naszych mediów, z tego, no to jedni już tam w marcu wywożą gołąbki, w kwietniu praktycznie u mnie po 20 gdzieś tam, jak jest pogoda, one są powiedzmy do momentu, jak są tydzień przed tym, no co są, co robię wdowce z nich, tydzień przed lotem konkursowym to są 3-4 razy wywiezione i na krótkie odległości tam jest maksymalnie do 30 km. One jeszcze wtedy mają, jedne pędzą, jedne mają jajka już, także no, a sezon się zaczyna u mnie, tak ten paruje koło 20 po 20 lutego, to już też tak od nastu lat. Bez względu na to, czy jest minus 20, u nas się teraz to nie zdarza, ale czy jest minus ten, jeżeli jest ten dzień, który zaplanowałem, to paruję gołąbki, nie? Bez względu na temperaturę. Bez względu na pogodę. Jest plan, trzeba realizować. Tak, jest plan i też kiedyś było tak, że było minus 20, też ich parowałem, bo wiadomo, te zimy teraz są inne niż jeszcze ileś tam lat temu, ale ten mróz też jest 2-3 dni, też to chodzi. Gołąbki, żeby nie przysiadły, po prostu muszą dostać bardzo dobrą karmę i one na pewno nie przysiądą, nie? Żeby nie chciały się, można powiedzieć, trajbować i żeby były jajka. Nie? O karmie powiedziałeś, a o środkach, jakie, bo to ludzi interesuje, jakie środki używasz? To jest największy temat, można powiedzieć. Co im dajesz? Znaczy to, co się tu słyszy u nas w oddziale, już ileś tam lat, jak lecę, robię te można powiedzieć super wyniki u nas tu. Co ty im dajesz? Co im daję? Przerabiałem praktycznie to, co było dostępne w sklepach, różne wersje tych suplementów, witamin i też doszedłem do wniosku, że spróbowałem im dawać jak najmniej, także od 19 roku praktycznie dostają wszystkie gołąbki przez cały sezon. To wygląda w ten sposób, że poniedziałek dostają drożdże, obojętnie jakiej firmy, z olejkiem czosnkowym, obojętnie jakiej firmy. Wtorek dostają ocet, tylko jeden dzień. Do wody. Do wody. Środa dostają znowu jakieś tam zioła. Ja używam z Rockfrieda ten Krauter mix taki mielony. Tak, to uważam, że to są, no też tam są zioła i ten. Także z tym, że to mieszam z sokiem trzosnkowym. Także daję im to na mokro i dostają to tylko rano. Wszystkie gołąbki i woliera i ten, tylko rano na karmę. Czyli jak dajesz jakieś dodatki, to dajesz tylko rano, a po południu już mają... Tak, po południu tylko to daję rano raz i później przez cały rok, jeżeli chodzi oprócz sezonu, dostają w piątek witaminę do wody, czy tam glutamin z tymi elektrolitami. To dostałem do wody wszystkie gołębie, jak woliera, tak ten, do wody na cały dzień. I to jest, jeżeli chodzi o suplementy te takie podstawowe, to dostają cały rok gołębie, czy jest sezon, czy jest ten. Jeżeli chodzi o sezon, od połowy kwietnia tak, podstawowa rzecz, którą uważam i też polecam tym, co się pytają na drogi oddechowe, od połowy kwietnia dostają w poniedziałek satwę. Bardzo tani produkt, to jest chlor, to czyści i pojniki, i gardła gołąbków. To używam
od połowy kwietnia do końca lotów. W poniedziałek to dostają, bo tam jest zalecane, że niby po locie im to dać 2 dni, ale one nie wiem, żeby to wytrzymały, żeby to chciały pić, także... Czyli na drogi oddechowe stosujesz tylko tą satwę? Tylko jakieś kropelki, nie kropelki? Nie, nic. Ja jestem sam, coś tam kropić gołąbków, to jest po prostu u mnie nie chcę, bo wiadomo, że to można robić, ale tego nigdy nie robiłem. Na drogi oddechowe dostają to i praktycznie przed lotami zaczynam też od połowy kwietnia, jak jeszcze mają młode, dostają w środę już te gołębie lotowe Hexenbir, dodatkowo na cały dzień do wody i w czwartek Blitz, cały dzień do wody. To jest wszystko. To jest cały sezon. A ten elektrolit to ten glutamin, tak? To jest Bax chyba. Nie, elektrolit, źle powiedziałem, że to jest wszystko, bo dostają w niedzielę po locie od początku Betamin Forte z Rockfida, albo też jest z tego bodajże... Tolisana, nie? To jest... Toliamin, tak. To dostają do wody od początku, od pierwszego lotu. A czy do firmy nie przywiązujesz wagi po prostu? Także to jest praktycznie to samo i to jest wszystko. Nie daje tam po iluś lotach coś zapobiegawczego czy tam na żółty guzek. Znaczy u mnie to wygląda tak, te gołąbki w miarę przez te wszystkie lata były jako tako, można powiedzieć, zdrowe, bo jakby nie były zdrowe, to by nie leciały. Podstawą też jest to, że na początku stycznia od iluś tam lat właśnie biorę gołąbki tu z kilkoma kolegami i jadę badać. Teraz nas tu obsługuje kolega, tak to chyba można nazwać, Tomek Klimczak, bo też mi tu jeździ osobiście szczepić i on nam bada gołąbki na te wszystkie choroby. Jeżeli jest wszystko ok, to nie daje nic. Jeżeli coś tam wyjdzie, to jest tak, że to jest szczegółowe badanie, żeby im to podać jeszcze na ileś tam dni i żeby tak te 2 tygodnie, minimum 3 przed parowaniem już nic nie dostawały. Dokładnie. Tomek się zna na gołębiach, sam lotuje, sam ma wyniki. Jeśli chodzi o leczenie, to on, tak powiem, sprzedaje tanie środki, nie pakuje tego w jakieś pudełka zielone, niebieskie i inne. Co trzeba, to zaleci, także badania tu z Tomkiem jest dobra współpraca, zresztą parę wywiadów też z Tomkiem było odnośnie porad weterynaryjnych na moim kanale. Tak, nas tu na południu głównie obsługuje, bo nie tylko, bo w Polskę też. Też go tam wzywają, po prostu o ile ma czas, to tam jedzie, ale na pewno nie dość, że to jest jego zawód, to i hobby, bo sam ma sukcesy, także tu Tomek na pewno nam tu mocno pomaga, że mamy takiego weterynarza, na pewno inne rejony, nie każdy rejon ma takie szczęście też mieć się do kogo zwrócić. I teraz tak, chciałem Cię jeszcze zapytać, to jak wygląda Twój typowy dzień w gołębniku, taki w sezonie lotowym? Znaczy, powiem tak, mam ten przywilej, jestem od 10 lat na emeryturze górniczej i w tej chwili po prostu gołębie to jest, można powiedzieć, mój zawód, jak to mówię. Jestem zawodowym hodowcą gołębi pocztowych bez kasy, nie? Tak. Ale rano, jeżeli już zaczniemy przed sezonem, bo teraz zima to jest wiadomo, jeszcze inaczej. Zaczniemy tak, od jesieni po lotach, w ten sposób, tak jak mówiłem jeszcze przed tym przerwą, że gołąbki karmię minimum 2 razy za dzień, przez całą zimę, przez całą jesień. Także rano dostawałem dawkę, po południu też. Teraz... Czyli zimą karmisz 2 razy dziennie? Tak. Tylko wyjątki są to, jeżeli mi woda marznie, jeżeli jest mróz, no to dostają raz dziennie karmę, a przychodzi już później sezon. Tak samo karmię do momentu parowania jajek. Jeżeli gołąbki usiądą na jajkach, to są delikatne od jesieni, od października do marca są
zamknięte ze względu na ptaki drapieżne. Czyli ostatnie obloty robisz, czy robiłeś w tym roku na przykład? W połowie października. Wiadomo, że te stare gołąbki, one siedzą po lotach 2 razy, jak wychowują młode, no to jeszcze później mają jajka, jedne mają jeszcze jajka, ale już po prostu na początku października są rozdzielane. Samiczki idą osobno, na początku października już robię selekcję tych młodych i też do nich już są dokładane gołębie młode na te gołębniki wdowcom. Nie czekam tam na później, bo według mnie to, co zauważyłem, jeżeli te stare gołąbki są, one się mocno bierzą w tym październiku, bo to jest główny taki okres pierzenia, że one po prostu nie szukają ileś tam swoich cel, one myślą tylko o sobie. Że łatwiej przełożyć te gołębie młode i nie trzeba się bić, bo one są słabsze. Tak, one po prostu się głównie sobą zajmują i te młode dawają sobie tam radę, że po prostu na te wolne cele siadają, tak jak mówię, są tam siodełka, że one też siedzą na tym. Także i w marcu zaczynam oblatywać po gołębniku delikatnie, także bez tam jakichś coś, wiadomo, że tam coś jaszcząb zje, no a później sezon już od kwietnia mam tak, że już się budzę szybko, koło 6 czy koło którejś rano i po prostu zjem śniadanie i idę do gołąbków pokarmić, posprzątać, znaczy nie sprzątam dziennie, to jest sprzątanie 2 razy, nie mam rusztów, nie mam tam żadnych gołębniki są u mnie tak to powstało, ten gołębnik, ten budynek od 2002 roku, bez tam jakichś przeróbek, tam nie ma luksusów, po prostu wszystko sam sprzątam, tam powiedzmy minimum te 2 razy w tygodniu. Znaczy nie chce mi się też tak sprzątać ileś tam razy, czy dziennie mam czas, nie? No, także wieczorem też karmienie, jeżeli już są młode, to wiadomo, że już się karmi 3 razy. Co jeszcze przez te wszystkie lata teraz zauważyłem, czyli karmię, moje wdowce jedzą 4-5 razy w tygodniu. Znaczy podczas dnia. A właśnie, bo to wiem, że u Ciebie te gołębie jedzą częściej niż standardowo. Znaczy jedzą, no tak, przez te wszystkie lata teraz, od 20 roku, jeżeli ten wynik już tak poszedł, czy jest bardzo dobry, po prostu te wdowce moje są karmione kilka razy za dzień. Wygląda to w ten sposób, dostawają dawkę rano, po oblocie, znaczy rano to wygląda w ten sposób, że o godzinie 6, czy jak jest o godzinie szybciej tam, jak są warunki później już są wypuszczane, zamykam wyloty na godzinę i nie patrzę się na nich. Także co nie gonisz, robią co chcą. Nie, moje wdowce nigdy nie były, czy jeszcze na gnieździe, czy jak są jajka, one mają wolny oblot, nigdy ich nie goniłem. Zawsze tam zaczynały jakoś tam latać, także nie było z nimi problemu. Później jedzą koło południa, tak są nauczone też jak mają młode. Po południu przed oblotem dostawają połowę dawki i po oblocie dostawają resztę, coś tam zostaje. Także jedzą dosyta, także jedzą powiedzmy bez przesady przez cały sezon raz tyle czy ileś tam jak powinny dostać według tych norm, że tam 3 deka gołąb na dzień ma zjeść i tak to... I tutaj jakby dopytam, powiedziałeś, że dodatki dajesz tylko rano przy tym karmieniu, czyli rozumiem, że jak w sezonie karmisz kilka razy dziennie, to one dostają 1 dawkę z dodatkiem, a potem już kolejne karmy czystą? Tak, to już tyle. Właśnie Twoje gołąbki, bo tak, one na lotach wcale nie są, że tak powiem, takie, że powiedzmy grube, one są w kondycji, jak się je do kosza koszuje, bo tu chciałbym zaznaczyć, że przez ostatnie lata, o czym żeśmy nie mówili, masz zawsze w reprezentacji okręgu, no przez to, że są wyniki, szpicowe gołębie i są gołębie asy, to dzięki temu miałeś ostatnie lata kilka reprezentantów
tego roku może nie, ale rok czy 2 lata temu na okręgu na wystawę ogólnopolską w różnych kategoriach. Przede wszystkim ta A, B, D, G czy H, no to są te kategorie, bo w młodych nie, ale w tych kategoriach miałeś tych reprezentantów dosyć sporo i w tym łącznie sukcesy w kategorii standard, bo twoje te gołębie sportowcy, na przykład, co wiem, miałeś samczyka w kategorii A, co miał pierwszą nagrodę w standardzie na wystawie ogólnopolskiej. No tak, od tego właśnie samczyka, co mówiłeś, no to on zrobił w sumie przedtem najlepszy wynik. To był gołąbek 5471, którego zgubiłem bodajże w zeszłym roku na pierwszym locie. Na drugim locie to był gołąbek, który też właśnie miał pierwszy konkurs w 20 roku z 20 chyba wtedy 3000 gołębi. 1000 gołębi z lotu tym. Znaczy on był 22 w kategorii A do wystaw w Mistrzostwie Polski i 7 lotnikiem w kategorii A. To było bodajże chyba 22 albo 3. Teraz nie powiem na której z tych wystaw. No, w zeszłym roku go zgubiłem, bo już miał nie iść, już nawet był kupiec na niego, który chodził za mną od roku, ale ja mówię, on jeszcze chce lecieć z pierwszego, on był 17 rok, także z pierwszego lotu zrobił konkurs na pierwszej stronie. Mówię, jest dobrze, ale drugi lot też był łatwy i nie przyleciał, tak jak to mówią, as ginie raz, no. To on był w tym roku też 53, 60 z czymś B. To są te moje najlepsze wyniki, ten właśnie gołąbek, który ma... No tutaj masz puchary, tu masz dla trzeciego lotnika okręgu kategorii A, nie? Co to za gołąbek jest? No to jest też właśnie, tych Klasens Fairboard. Czyli ten nie był jeszcze na 500, to jest ten 5,17 ma koeficjent. Tak. Tu jest ten, tu jest 2,46 to jest... To jest właśnie ten, co ma pierwszy konkurs w okręgu z 500, no to jest ten mój najlepszy gołąbek, ten jest w kategorii D i A, co ma 53. To jest półbrat od tego samczyka właśnie. Czyli ten się tym wywodzi z tych bindaczy, tak? Tak. Jeszcze jeden tam jest ten, co też ma półbrat z nich. To jest właśnie przez 2 lata ma 14 konkursów, z czego bodajże 13 na pierwszej stronie, nie? Takie słabsze konkursy. Znaczy on ma 14 za 2 lata, a na 14 wkładem, tak? Tak, no 14 na tym bodajże do wystaw teraz tam miał jeden konkurs tylko powyżej 300 chyba z tym, a tak ma wszystko, to jest też półbrat właśnie. Wszystko na pierwszej stronie, takie troszkę słabsze konkursy, tam ma kilka takich dziesiątce, ale znaczy słabsze, na pierwszej stronie czy są słabsze, to już jest ten, no. Nie załapał się do drużyny, także, ale jest dobry ścigacz, nie? Dobry ścigacz, no i powiem, te twoje gołąbki mają też sukcesy w kategorii standard, jeśli chodzi o piękność. W czasie lotów są w kondycji, tak powiem, lotowej, a one, że jak już przychodzą wystawy, to co można zwrócić uwagę, są wysoko oceniane na wystawie. Masz ty roku chyba reprezentanta w standardzie, tak? W standardzie olimpijskim też jest standard. Masz na ogólnopolską, potem jeszcze masz w sporcie, tak? W sporcie za standard też tam jest ten i te 2 idą do reprezentacji właśnie w kategorii D i B. Nie? Bo jako oddział to chyba reprezentowałeś nasz oddział w kategorii A, to chyba wszystkie 3? Tak. Co szły na okręg, w B kategorii nie przypadkiem też 3? Były 2. W B kategorii były 2. W D były też 2 bodajże. W C nie było. W C był właśnie gołąbek. A był też. W C jeszcze miałeś jeszcze w H? W C? Nie, w G. W G. W G, no rocznych, także z tej ilości samczyków to na okręgową wystawę ile tych gołąbków wiozłeś? 10. 8 wzięło jakieś tam nagrody, nie? Tak, to były 8 albo 7, no. A na tym miałem... Jeszcze był pstry w standardzie, co wziął. To był w jakiej kategorii? Właśnie, no. To był
Pstry w standardzie, no to był olimpijska standard, nie? O tym mówisz. I jeszcze w sportowej też jeden wziął. To był ciemny pstry na Ciemny czempionat. pstry, no to jest też jeden z tych weteranów jeszcze, który właśnie z 18 roku, nie? To jest gołąbek w sumie też bardzo, ale jeszcze jest w drużynie lotowej, bo on lubi właśnie 500. 3-7 końcówka, 4-1-3-7, dobrze pamiętam? 4-2-3-7. 4-2-3-7. 4-2-3-7, ten gołąbek bodajże 4 razy był, do zeszłego roku był w drużynie w kategorii A, najwięcej. Także w zeszłym roku miał 9x9, 2 500 też, teraz w tym roku miał do wystaw B bodajże 100 ileś tam, 130 chyba, nie? Tak, i był nagrodzony za standard. Bo... Tak, tu u nas miał pierwszą, tam miał drugą nagrodę za standard. To jest właśnie brat tego co był w kategorii A, ten lotnik, ten też jest, to mi został jeszcze jeden brat. Właśnie, a widzisz, to też właśnie linia gołąbków znowu troszkę innych. To jest właśnie jeszcze szelensy, z tych starych szelensów, bo to już teraz tych szelensów tu jest mało, czy ja już ich też mam mało, nie? No, także... Także wróćmy do tego twojego przygotowania tych gołąbków, że ty je karmisz tego typowego twojego dnia, karmisz je kilka razy dziennie, tak. Wspomniałeś, że robisz oblot, karmisz je kilka razy, po południu znowu robisz oblot. Tak, znaczy w miarę, teraz przez te ostatnie lata przestałem wypuszczać te samczyki, jak są upały po południu. To zauważmy, ile czasu w ciągu dnia spędzasz z gołębiami w sezonie lotowym? W sezonie lotowym powiedzmy te 3-4 godziny, bo wiadomo jeszcze trzeba, to jest takie minimum, znaczy minimum, no coś koło tego, jak rano wchodzę tam o tej godzinie 6 czy 5 do tej 8, bo wiadomo jeszcze są gołębie młode, woliera, którą też trzeba obrobić, posprzątać, bo to przez cały rok tam na wolierze hoduje 4 lęgi młodych, także to też jest troszkę roboty. Znaczy robię, powiem inaczej, mam aplikację na telefonie, w ciągu sezonu robię po prostu 10 do 12 tysięcy kroków na dzień. To jest związane praktycznie tylko z gołębiami. Prawie tym, no. Znaczy 4 godziny jesteś w gołębniku, ale to jest taka prawda, że w różnych godzinach, abyś to sumował, a praktycznie chodzisz tam rano o 6, o 8, o 12 i... No jak jestem w domu, z reguły jestem w domu, bo tu jest, wiesz, jeszcze w lecie do obrabienia działka dość dużo, czy koszenie, czy tam jakieś roboty z tym związane, także no tak się to niestety odbywa. Wymaga to pracy. Kiedyś mi zawsze mistrzowie mówili, że jak nie masz kolan wytartych w spodniach co roku ileś tam par spodni od sprzątania, od siedzenia przy gołębiach, to się nigdy mistrza nie robi. Nie? Także ja mam, u mnie jeszcze coś powiem, bo to też mi większość nie wierzy, jeżeli właśnie chodzi o tą suplementację, ale ja ostatni raz idę do gołębnika wieczorem, nie powiem po co, jak się to mówi, żeby... Z celów zdrowotnych, tak powiem, powinniśmy także, zdrowy styl życia. No, ja się z nimi żegnam teraz o godzinie 20, a w sezonie o 22, tam w ganku tam mam po prostu światło, ten mój główny as. Idziesz się przewietrzyć. Siadam, tak, idę się dotlenić. Siadam koło niego, on tam ma miejsce, także on ze mną grucha teraz cały czas, także to i też nie przeszkadza, bo wiem, że część hodowców nawet nie ma światła w gołębniku, że po prostu już naturalnie jest, nie? U mnie to jest od iluś tam lat inaczej robię. No, chodzisz je odwiedzić. Tym gołąbkom, czy w południe, czy w tym, ja tam chodzę i karmię wdowce jak są, nie mają nic, mają tam okna cały rok otwarte, takie 80 na 60, tego im nie zamykam, chyba że są jakieś, nie wiadomo, jakieś śnieżyce, żeby tam dużo, ale też śnieg jest, to też wszystko, one są w miarę naturalnie, nie są zamykane jakieś tam w cieplarnianych warunkach. Gołąb se musi dać radę po prostu bez względu
jak jest mróz, to też mu, jeżeli dostaje karmę i dobrą, żadnej krzywdy się mu nie zrobi. Także to jest u mnie łamane, że chodzę do nich często, to są moi koledzy, większość tam siedzę, po prostu biją się, walczą i tyle. No. Do samic jeszcze co powiem, mam taką rękę, kiedyś tam lotowałem z samiczkami, ale samiczki mnie lubią, ale chyba mnie tylko, także jak jest teraz sezon taki ten, to one mnie siadają na ramieniu, ze mną się parują, ale po prostu nie ma czasu już do nich, żeby nimi lotować i warunków. No. A powiedz, co byś na koniec powiedział młodym hodowcom? Jakieś rady, jak zacząć, skąd wziąć gołębie? Znaczy, na co patrzeć? To jest ciężki temat. No. Młodych hodowców, jak się to wszyscy wiemy, że nie ma, ktoś zaczyna, ktoś się często, u nas to tu całkiem tak, co zaczyna. Znaczy ja tylko powiem, co tak podsłuchałem odnośnie młodych hodowców i od tego ja podsłuchałem, jak kolega Jacek, u nas też jest młody hodowca, który zaczyna, to wziął od kilku kolegów gołębie. Ja tylko usłyszałem od kolegi Jacka, jak mówi, jak mu dałeś te gołębie, to weź mu to spoż, żeby on coś z tego miał, żeby leciał, żeby mu coś to przylatywało i robił jakieś sukcesy, żeby se synek za szybko nie zniechęcił i weź mu te gołębie, dorodź mu, jak to możesz zrobić, żeby, także to wiem, że akurat, żeby ci hodowcy byli, no to tyle podsłuchałem, że takie twoje podejście do tego, żeby kogoś zachęcić, żeby mu pomóc, żeby on coś z tymi gołębiami zrobił i dał se rady, nie? Znaczy to jest, powiem tak, koledzy, przede wszystkim o gołąbki trzeba dbać cały rok. To nie jest jak jest sezon, czy jest ten, wiadomo, jedni pracują, jedni, a same dbanie o gołębie u mnie to jest to przede wszystkim dobra karma, czy bardzo dobra karma. Ale dbasz o nie cały rok. Przez cały rok. Także one muszą sobie mieć dobrze pojeść, one się dobrze pierzą bez tych dodatkowych suplementów jakichś tam, bo u mnie tego nie ma. Czyli do pierzenia też nie używasz żadnych tam... To co mówiłem, to jest podstawa przez cały rok, jak są loty, te dochodzą suplementy i to jest wszystko, później w niedzielę wiadomo. A gołębie są dobrze spierzone, choćby o tym świadczy nagrody na wystawach, bo nie miałyby nagród, gdyby były źle spierzone. Znaczy pierzą się naturalnie, ja ich nie przyspieszam, młode też są spierzone, bo młodych nie przyciemniam, te ostatnie lata są u mnie słabe, to jest, można powiedzieć, znaczy ja się do tego przyzwyczaiłem, u mnie już jest ważne, jeżeli by te gołębie nie leciały jako roczne, to znaczy są słabe, jeżeli nie chcą robić konkursów jako... To jest etap przyuczenia do kabiny, uważam, że powinny tą kabinę zaliczyć, żeby nabrać doświadczenie. Tak, przede wszystkim to jest to, jak już roczne nie chcą lecieć i jako młode nie lecą, no to już jest temat, można powiedzieć, po prostu no muszą iść osobno. Także ten przykładowo mój ten as główny teraz, co jest w tej kategorii, ja jeszcze muszę przypomnieć, że ten gołąbek jest czwarty na krótkim dystansie w konkursie redakcji. Czwarte miejsce w krótkim dystansie, Tak. Konkurs redakcji hodowcy. Weszedł ostatnio, aktualizacja. Bo tam zgłosiłem właśnie 2 gołąbki, drugi też... Też jest w 10 chyba, tak? W kategorii B jest chyba ten średni dystans 10. Jeszcze też muszę wspomnieć właśnie o tym gołąbku, bo go tu nie wymieniałem. On jest właśnie, ma w kategorii B 63, ale to jest gołąbek, który przez 2 lata na 21 razy w koszu, łącznie z jedną 700, ma 20 nagród. Nie? Także tylko raz nie przyleciał w konkursie, bodajże w zeszłym roku z tego. Też ma pierwszy konkurs, też jest w drużynie w kategorii A, 2 razy drugi konkurs. Także on jest bodajże na średni dystans, jest w tym, ma 9 wynik, nie jest to jakiś tam szał, bodajże chyba 17, no ale u mnie to jest dobrze. No. To jest fajny wynik, tym bardziej, że mówię, u nas tu na Śląsku czy w okręgu teraz się to troszkę tendencja zmienia, ale do tej pory przecież nawet przy koszowaniu były hodowcy, a co może w Mistrzostwach Polski ktoś wyskoczy, że będzie wysoko, a tak się zdarzyło, że jednak też się z naszego rejonu udało. Ale wracając, co z tym młodym hodowcom doradzić na ten początek? Powiedzmy, z
zmienili temat. Tak, bo to można długo. Znaczy doradzić, no szukać przede wszystkim koło siebie, jeżeli ktoś tam jest jakiś przede wszystkim takich hodowców, którzy lotują już tam na ileś lat na dobrym poziomie, czy na bardzo dobrym. Umawiać się, jeżeli ktoś zaczyna od lotów, chce mieć młode, przykładowo już do lotu, no to sobie tam coś kupić, czy zaczyna na jesień. Wiadomo, że te młódki jesienne, czy nawet ktoś czy ktoś już ma gołąbki, chce zaczynać, może sobie wziąć jajka. Jest to dużo możliwości. Jest dużo sytuacji, czy już cokolwiek ma, czy nie ma. Ma jakieś gołąbki, może sobie wziąć jajka choćby na wychowanie, żeby ma z czego wychować, czy młódki na podkładkę. Tak, czy jeżeli są gołąbki już kogoś tam, wiadomo, że... No, a jak poleca, że ma wziąć z 2-3 hodowli, czy jak szukają po internecie z 10? Nie, znaczy to jest góra 2-3 hodowle, bo jak jest za dużo, to jest później wiadomo, że trzeba wypuścić ileś młodych. I łatwiej chyba też o wiedzę dostać, jak z 2-3 się weźmie, to kogoś tam co doradzi. Ja jestem otwarty, no tych młodych tu nie ma, czy gdzieś coś, tu u nas jest jeden taki, który, znaczy on nie jest młody, który ma tam zaczynać, tam dostał, czy sobie kupił ileś par, mu dałem z woliery dobrych gołębi, także młodych dostał, coś tam. Sparowałem mu to nawet na kartce, żeby w tym pierwszym roku po prostu a co z tego wyjdzie, to już jest ten, no. A co myślisz, bo jest taka też moda kupowania gołębi do rozpłodu z tych wspólnych gołębników, czy uważasz, bo tam hodowcy dają te gołębie, no część tam po tym gołębi wiadomo jest na aukcjach i dużo zaleca, kup sobie na wspólnym gołębniku, bo są tanio. Znaczy to są gołębie, to jest tak, no te wspólne gołębniki rządzą się swoimi prawem i wiadomo, że większość tych gołąbków później zostaje. Hodowcy, jeżeli tam dawają... Znaczy co do większości, że zostają, no to zostaje z 3200 sztuk. Tak, te najlepsze schodzą, nie? Bo na aukcjach czy gdzieś... Te asy schodzą, tak, a reszta zostaje, no niby jest taka, znaczy co sądzę, no każdy, jeżeli tam coś daje, to jest myśl o tym, żeby coś tam ubrać, tak? Bo po to się daje, że tam nie idą jakieś... To jest prawdopodobieństwo uhodowania po nich dobrych gołębi lotowych, można powiedzieć tak, z każdych innych gołąbów. Bo mnie zastanawiało, że u nas jak jest taki katastrofalny, ciężki lot, na którym gubi się 50% czy więcej gołębi, to zwykle się mówi, że te pierwsze to przylatują te, co tak naprawdę potem są do usunięcia. Tak. A na wspólnym gołębniku, za przeproszeniem, to są te, co wygrywają finały, a te, co się najczęściej gubią, to są te właśnie sprintery, które wygrywają te loty, a te po prostu z tych ciężkich finałów nie przylatują, więc to mnie zastanawiało, że tak naprawdę na tych wspólnych gołębnikach, gdzie są te ciężkie loty, ciężkie finały, to w większości wypadków my w oddziale mówimy po ciężkim locie, no co dzisiaj siadało? No dzisiaj same te do usunięcia, a tych dobrych nie ma, nie? Tak się to właśnie odbywa. No tam jest Więc mnie zastanawiało, co są warte czasami te zwycięzcy, którzy niejednokrotnie przez cały sezon nic nie leciał i wygra jeden na przykład finałowy lot, nie? Jak się tak patrzy na te, bo ja też tylko po prostu przez YouTube'a tam się patrzę na te... Grasz na wspólnych gołębnikach, czy nie? Nigdy nie grałem i myślę nie grać, nie wiem. Znaczy nie... Lubisz się zajmować gołębiami swoimi? Znaczy ja się lubię zajmować, cieszy mnie to, że po prostu... Czy sobie jakiegoś gołąbka tam kupię, sparuję. Też jest radość jednak. Tak jak kobieta ubranie, tak, to jednak cieszy. To jest ten, że u mnie te wszystkie asy są u mnie wyhodowane. Wiadomo, że są z gołąbków. Powiem tak, że od tych 2000 roku czy 2005 przeszło przez wolierę ileś tam, można powiedzieć, 100 gołębi. Taka jest prawda. Czyli mocna selekcja jest. Także no... Czyli ile dajesz szansy gołębiom w wolierze, żeby się miał szansę sprawdzić? No ile daje? No to jest z reguły, to jest tak, u mnie jest tak, że jak tam kupuję jakieś, z reguły kupuję gołąbki młode, jakieś tam późne młode. Czy w pierwszym roku niewiele wychowasz? W pierwszym roku to jest ciężko, czy nawet z rocznymi takimi normalnymi, to zawsze miałem tak, że właśnie po tych asach rozpłodowych też w pierwszym roku
dopiero pierwsze są od 20, 21, one są 17 rok. Czyli po 3-4 latkach tak, dopiero. to tu jest ten, tu coś nie wyjdzie, tu się po prostu... Idzie to wolno, dużo cierpliwości. Oczywiście, to trzeba, ale jeżeli już jest gołąbek uciągnięty, coś po prostu do 2 lat musi coś lecieć, także, a ten gołąb z woliery ma 3 lata wtedy, 4 lata, 5 lat, no to 2-3-letni jak już jest ten, no to te gołębie muszą odejść. Bywa tak, że po lotach młodych nie ma nic, nie? Tak. Z tych gołąbki to już jest zastanawiające. Nie? To się wszystko zgubiło, że nic nie zostało. Tak, akurat jedna strona jest stara, sprawdzona, druga strona jest nowa i już to jest, można powiedzieć, czy jako roczne się gubią, no to już jest sygnał też, nie? Wiadomo, jak jest więcej, bo jak jest jeden, może być chory, może być to, może coś mu dolegać, bo to nie jest tak, że te gołębie przez cały rok są w idealnej formie zdrowotnej. Znaczy najważniejsze jest to, że jeśli masz dobre wyniki, inne gołębie potrafią zdobywać sukces, bo jeśli u kogoś nic nie leci, to może być wina po stronie opieki, zdrowia i tego wszystkiego. Tak. Jeśli masz gołębie na gołębniku, które tobie zdobywają szpicowe konkursy, to możesz te nowości też wypróbować, bo wiesz, że mają zdrowie, dobre warunki, ty im stworzyłeś warunki na 100%, no i teraz one muszą pokazać, co potrafią. Jeśli nie wykazują się, no to muszą odejść. Znaczy to, bo w samą ilość też jest ciężko, znaczy tak jak mówię, ja w tej chwili jestem, nic więcej nie mogę dołożyć do woliery, a nie chcę też, żeby tam to było przepełnione, bo to jest też nie wskazane, tak samo do gołębników lotowych, nie myślę nic stawiać, żeby się zacząć specjalizować w sprzedaży gołębi, czy tam coś, wiadomo, coś się sprzeda, coś się daruje tych gołąbków, jedni są zadowoleni, jedni może mniej, także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o wspólne gołębniki jeszcze, no to także mnie to tam, znaczy nie stać mnie, można powiedzieć, na to, żeby tam gdzieś grać gołąbkami. Wiadomo, że to są za te główne wygrane, co biorą, no to są, można powiedzieć, kwoty, które działają na wyobraźnię, ale to są po prostu inne gołąbki. To jest na zasadzie trochę hazardu, można powiedzieć. Tak, no oczywiście to jest tak, koledzy, to jest tak. Trochę losowości tak też jakby wygrać, bo wiadomo, że część tych takich ludzi, którzy mają, można powiedzieć, pieniążki, posyłają, można powiedzieć, setki gołębi na tych jednym, coś tam wygrywają mniej więcej, ale to są za duże kwoty, które oni tam ładują, stać ich, coś tam wygrają, jedni po prostu mają szczęście, tak, to lotka, można powiedzieć, 6. Wiadomo, jakoś i ktoś tam ma na finale w trójce czy pierwszego gołąbka, ale to jest na tej samej tym. Znaczy uważam, że tam trzeba dużego też wkładu finansowego, żeby robić selekcję, żeby tam ileś gołębi przeselekcjonować, par rozpłodowych, to nie wystarczy wysłać 2-3, więc są to też duże nakłady, żeby po prostu też robić, bo na pewno są gołębie, które się pokazują, ale i pewnie to rejonami, nawet wspólny gołębnik jeden, będą inne gołębie potrzebne. To jest taka osobna specjalizacja, modna teraz, ale to trzeba też tych hodowców, zwłaszcza tacy, którzy mają, można powiedzieć, możliwości finansowe, mają gołębie pookupywane ze względu na pracę, na firmy, nie stać ich, znaczy nie mają czasu do lotowania u siebie w oddziale. Też jest taka grupa się wyselekcjonowała, no to mają prosto, no poślą, ten jest wynik, cieszą się, nie ma wyniku, no trudno, posyłają dalej, nie? Tak, a młodzi... Bez nakładu swojej pracy. Tak, to jest właśnie co ten nakład pracy, tu na pewno, jak koledzy dobrze słuchali, to nakład pracy w hodowli kolegi no jest duży, bo karmienie kilka razy dziennie, czy młode też są kilka razy dziennie przy wychowie karmione. To jest ciągłe chodzenie przy tych gołąbkach, więc po prostu jesteś w stanie sam zająć się taką grupą gołębi w odpowiedni sposób, zaobserwować, wiedzieć gdzie siedzi, ta znajomość, zapisane tych notatek, żeby wszystkie rozpisać na kartce. To jest po prostu ta praca, że tą ilością jesteś w stanie się zająć i odpowiednio przygotować i dlatego mając tych 60 gołąbków, to Ci wystarcza jakby do rywalizacji, plus ta seria u nas mistrzostwa 10 na 10 to jest to,
a młodzi no, muszą swoją drogę znaleźć zaufanych hodowców, 2, 3, żeby oczekiwać też od nich i gołąbków, i jakiejś pomocy, i na pewno też ekonomicznie mogą też te gołąbki dobre ogarnąć. Nie, to jest... Można, no. Kto ma duże finanse, może to przeskoczyć troszkę szybciej, ale wiadomo. Szybciej to też tak jest, tak mówię, no, drogie gołębie mają takie same prawdopodobieństwo, że wydają jakieś tam asy niż te, można powiedzieć, tańsze z tej niższej półki. Wiadomo, że wszystkie te gołębie mają pochodzenie jakieś tam, z czego się wywodzą, i to jest kwestia potem szczęścia. Także jesteśmy tutaj w gołębniku kolegi Jacka i zobaczymy. Tu jest ten 2142? As, tak. Nie, 2246. A, ten 2246, tak? No. Łap go do ręki, pokaż go jak. Nam się ciężko łapie, także... A, to jest ten, z którym się bijesz. Tak. To on ma w tym roku 10 konkursów? On ma 9, czekaj, 2500 i 7 krótkich. To jest ten, co zrobił pierwszy 9, konkurs w tak. okręgu. Tam to był od niego puchar. Tak. Jak widać, cele też jak zrobiłeś ileś lat temu, to tak dalej funkcjonuje. Nie jest nic. Tak sobie siedzą. I w sezonie wszystkie są zajęte? Wszystkie. Wszystkie, nie, bo A tu są te siodełka, na których siedzą te roczniaki, tak? Tu są jeszcze... Bo jedni mówili, że nie powinno być siodełek, że tak dalej. Nie, to nie przeszkadza. Kiedyś to jeszcze odkręcałem na sezon, żeby one miały tylko ten, ale teraz tego nie odkręcam wcale. Samiczki sobie siedzą, jak są ten. Tu jest ten stary, jego półbrat, ten z tego plakatu. A, to jest z tego plakatu, co ma 2 jedynki na okręg. Tak. I co, on będzie jeszcze lotował, czy wycofany już do rozpłodu w końcu? Też niby ma iść na, można powiedzieć, na handel. Na handel. Są chętni na niego. Aha. To jest ten. No, tu jest jeszcze ten gołąbek, widzisz, to jest gołąbek, który on tu nie je, tylko jak otwieram, tam sobie idzie do wiaderka, tam sobie cały czas. Je. I nawet go można, nie wolno go brać, bo się bije ze mną tam w tym wiaderku. Nie? W wiaderku. A tamten ciemny to z tego ciemnego starego jeszcze coś? Ten co tam jest? Nie, to jest, czekaj. Jeszcze tu chcę pokazać tego gołąbka, stoi właśnie co. Kubuś, gdzie jest? Tu jest, widzisz, to jest też. To jest właśnie gołąbek. To jest Leo Hermans z reperów. Który to jest rok? On jest 19. To jest ten 19 rocznik, tak? Tak. On ma też 2 jedynki, drugi konkurs ze Świnoujścia. To jest ten 3-3 z końcówką? Nie, to jest 2-3-3. Olimpijska. Olimpijska 2-3. Będzie jeszcze lotowany? Tak, on jeszcze będzie lotowany. 19 rocznik, czyli... To jeszcze z rok na pewno. 19, czyli jak to mówisz, do 6-latka Tak. będziesz... Nie, zostaw. One tam są. One tak są przyzwyczajone. Tak. To tam jest. Aha, tu jest drugi przedział. Aha. Drugi on się później tu jest razem. No. Czerwone też masz. A w czasie sezonu to jest otwarte, razem siedzą. Tu jest otwarte. A, mają możliwość sobie przechodzić. To jest razem. Jak widzisz ten ciemny, to się już tu boją. Tu jest troszkę więcej, widzisz, stary. Tam jest ten ciemny z plakatu, dobrze poznaję? Tam. No też go chwycę. Tu jest ten właśnie. To jest ten z wystawy chyba, tak? Tak, to są te gąbki z wystawy. Tu jest ten ciemny, stary. Ale już młode masz przeniesione. Kolorowo, bo szpaka widzę też. A to są te nowości, no. Te nowości, które na razie będziesz oczekiwał w przyszłości. Czerwone też są, bo wydawało się jeden, drugi, płowy. No. Tu jest płowy, 21 rocznik widzę. No to jest właśnie z tych Sprangę tam coś, no też ma jedynkę Świnoujścia. Jego brat tam właśnie też ma jedynkę ze Świnoujścia. A ten maratony zaliczał? Ten był na Ten nie. Tu jest ten z 18, tak? Tak, tu jest ten.
Tu jest ten ciemny z 18. Też już będzie wycofany, czy jeszcze polecisz? No on już też będzie wycofany. Ten ma ile? Nie wiem, około 50 razy w koszu, 40 ileś nagród, ale 500 nie widział. W życiu nie był na 500? Nie. Czyli gołąb z 18 roku, który w życiu nie był na 500, bo dajesz go tylko na te krótkie i mimo wieku dalej był w stanie... Też ma bodajże 2 pierwsze konkursy. Przez 3 ostatnie sezony ma komplety lotów krótkich. A, 3 ostatnie lata nie spudłował lotu. Nie spudłował lotu. No i tu należy zaznaczyć, że właśnie przy serii typowanej 10×10 ty byłeś w stanie w sezonie na przykład mieć 3 kolejne niedziele. W zeszłym roku chyba w szczególności miałeś tak, czy to w tym było, że nie wiem, po 5. locie miałeś 48 konkursów na 50 możliwych? Tak to było jakoś? Tak. Jak dobrze pamiętam, to natypowane, nie tam na ileś, tylko natypowane, to praktycznie wydolność taka, że ale to dzięki takim gołębiom, które idą bez pudła, no. Tak. Że przez parę lat... Jeszcze ostatni konkurs miał 5. na oddział właśnie w tym roku z Bieganowa, tego ostatniego. Gołąb 6-letni, który robi 5. konkurs, także tu mówią, że młode gołębie, że młodzież to szybkość, a tutaj, tak powiem, 6-latek jest w stanie finiszować. Także tak to tu wygląda. Ten już był jeść. A, ten jeden już uciekł do się posilić dodatkowo. Tak. Także... A, to ten 19. Tak. Ten, Ledwo otworzysz. Nie, tak, on sobie tam chodzi. Ledwo otworzysz. I tu jest kolejny, 3. na wdowce, czyli masz 3 te przedziały wdowieństwa. Tu też kiedyś musiałeś cele dostawić, że było mało miejsca? Tak, właśnie, tam i tam, no tu jest, tu 4, tam 5, nie? Czym było... Czyli też miałeś mniej gołębi, też cię zmusiło, że trzeba dostawić troszeczkę. No, kiedyś było 40 ileś wdowcy, także na tych 3 gołębnika, bo masz 32 i 15, także dostawiłem. To już jest tak na maksa. No. Teraz już jest na maksa i mówisz, już więcej nie chcesz. Nie. Tu jest tyle, że jak mają samice, ten sezon rozpłodowy, to tu otwieram gołębnik, wiesz, tam są siodełka, tam są wdowy, że one sobie też tam idą siedzieć, nie? No i to jest ekipa reszty samczyków. Tu jest ten właśnie samczyk, widzisz. To jest ten z pucharu? Nie, to jest nie ten z pucharu, to jest ten, który jest 4. w redakcji. Aha. Ten ma, bo tam jeszcze był samczyk, który ma 5 z czymś. A, 5 A ten ma też, czekaj, nie wiem, czy to jest ten z B. 8. Nie, on ma ten, ale on właśnie za 5 konkursów ma 17 koeficjent. A, bo tam są inne kryteria do sprintu tam jest 5. Inne kryteria niż te puchary, rozumiem. I ten akurat był... I tu jest jego półbrat, widzisz, to jest tych bitnerów. Ten ma właśnie 21 razy w koszu, 20 nagród. Pierwszy konkurs, drugi konkurs. Aha, to który 21 rocznik? Tak, to jest 3-letni gołąb. W tym roku miał ile? W tym roku 10×10. Aha, i to ten twój najlepszy lotnik w tym roku. Także u nas, co należy podkreślić, nie ma takich lotników jak w innych rejonach mają po 12, 14, bo twoje nie będą miały tyle konkursów, bo one nie są nawet tyle razy w koszu, ty po prostu... Nie, one tak są, praktycznie gołębia takiego, który by przeszedł wszystkie loty, tu nie ma. A jak wkładasz na 500, na przykład mijasz im 300, że te gołębie jakoś tak w ten sposób, czy te co na 500 na 300 są wszystkie? One lecą, to lecą wszystko. Nie? A na 700 na przykład, że ma jakiś odpoczynek czy coś? Na 700 różnie, znaczy to nie jest moja domena ostatnimi laty, także jedne siedzą na tych, między tymi lotami. Znaczy można powiedzieć 700 to się bronisz. Znaczy czy się bronisz, no po prostu. To cię nie interesuje aż tak bardzo. Znaczy aż tak, nie da się wszystko. No to jest tak, na tym się rozstrzyga tak w okręgu te mistrzostwo tradycyjne, bo taka jest prawda, nie? Na tych 700 czy w oddziele. Także jeśli chodzi o mistrzostwo tradycyjne, no trzeba lecieć wszystko, bo tu się wszystko... Ja wolę zostawić sobie gołąbki w domu, jak jest lot niepewny, które można zgubić,
niech one są. One tak wiem, że na 90% one konkursu nie zrobią, a ich nie będę miał. Także jeszcze jedna uwaga, jeżeli można powiedzieć, koledzy, nauczcie się szanować swoje dobre gołębie. A one się na pewno odwdzięczą przez te wszystkie lata. Także tak u mnie te właśnie rocznik 18 i 19, one lecą dalej. Wiadomo, że się zgubi jakiś tam gołąb zawsze. Nie? Także wydaje mi się, że to będzie czarny też na podłodze. Tak. Czarny też siedzi. Wydaje mi się, że to będzie taka rada na koniec, najważniejsza do hodowców, sedno naszego dzisiejszego wywiadu. Także koledze Jackowi dziękujemy tutaj, że zechciał się podzielić swoimi informacjami, pokazać gołąbki. Życzymy dalszych sukcesów, żeby dalej to było hobby satysfakcjonujące, bo teraz, jak to się mówi, wszyscy bij mistrza. Także żeby dalej te sukcesy były, zdrowie, zadowolenie z tej hodowli, a wszystkim widzom kanału z okazji zbliżających się świąt i nowego roku życzymy wszystkiego dobrego. Ja również dziękuję, też Wam życzę zdrowych, wesołych świąt i osiągnięć w przyszłym roku. Dobry lot. Dobry lot.